parzy kawę, a ja po nim sprzątam, no. Zawsze jest jakaś, są te różne etapy kariery. Mam nadzieję, że kiedyś dojdę do czegoś więcej. Sergiuszu, espresso tutaj? Poproszę. Bardzo proszę. Dużo fanów nie uważa, że to niemożliwe, żeś miał mocniejszy uchwyt od Ediego Hola, więc postanowiliśmy to sprawdzić. Sam w to nie wierzę. Czekamy. Chyba to nie był przypadek. Dziękujemy bardzo. Dzięki. Możesz teraz uścisnąć rękę Dominika w taki sam sposób? No, ostatnio cały czas na treningach tylko w telefonie tymi kciukami. A to zrób tak. Krzykami. Może to Tak, tak na telefonie siedzi cały czas? No wiesz, co chwilę. Gry sobie zainstalowałem i gram. Tyle co Kamil, 133. Jest okej. Tutaj kategoria lekka. Jestem w średniej. Oglądałem ten battle kurs. Powiedz, skąd takie niekonwencjonalne techniki treningu? Niekonwencjonalne, to wszystko mój trener wymyślił, wiesz. Konar jest dostępny wszędzie, to co powiedzmy jest ala młot, nie? Stawisz się na to gobelę, przecież parę razy, to już po zawodniku chodzisz, już widzisz. Za plecy się wpinasz w sekundę. Wiesz co, to jakiś świr w Rzeszowie zrobił taki bunkier. No. Tam w ogóle są jakieś imprezy nieraz, wiesz, organizowane. Dużo tam jest innych ciekawych miejsc, ale tam jest klatka, wiesz, schodzisz w dół parę metrów. Jest klatka na środku, jak w Fight Clubie jakimś, kurde, nie? I no, ciekawe, oryginalne miejsce, nie? Łapiemy się, wiesz, na sparingi przed walką, nie? Jak mamy jakiś już, kurczę, taki końcówkę przygotowań, no to mówię, zamykamy się 1 na 1. Każdy ma o takie odzwierciedlenie walki, nie? No bo w klubie to, wiesz, zawsze jest jakaś para obok, to jest całkiem coś innego, nie? To tu jesteś sam. Cześć, jestem Mariusz Krążkiewicz, The Iron Paul. Urodziłem się w Niemczech, mieszkam w Kanadzie. No i to jest moja pierwsza walka w KSW. Po prostu wysłałem SMS do Josiewskiego, to było może 6 miesięcy temu. Po prostu pytałem, czy chce jakiś Polak z Kanady, który mówi po angielsku i czy to jest jakiś opportunity. Czy rozumiem, że śledziłeś KSW? Tak, śledziłem już od, no kurwa, nie wiem, 10 lat. Trenowałem w Szczecinie, Berserkers Team z Michałem Materlą i no zawsze chciałem walczyć dla KSW. A jest mocna historia z tobą, nie wiem, czy chcesz przybliżyć o tym ataku? Nie prawie 6 miesięcy temu byłem dźgnięty w piersiowie, no kilka milimetrów od serca. Miałem nie żyć, ale hej, 6 miesięcy temu później i ja tu jestem, no, gotowy na walkę. Nie zdałem go, policja go nie So yeah, 6 months ago, I was taking out the garbage behind my house and I got stabbed in the chest with a knife. Defended myself right away, threw a couple punches. When he stopped moving, I went home, locked the doors, and drove myself to the hospital 5 minutes later. By yourself? By myself. The knife in the chest? The knife was gone already. The knife was gone already. And I just put a towel in my chest and drove myself to the hospital. So the doctor said that it was 1 millimeter from my heart, that I was lucky that there was no serious damage. Shouldn't fight again. Within 12 hours, I was in the gym. I was hitting the bag. I was bleeding all over the place, but I was in the gym training. And a week later, I was, training full time again, and here I am. This was always my dream, to fight home, in Poland. So on top of that, so my dad, he's coming to Poland. He's arriving today. He hasn't been to Poland in 30 years. And I remember years ago, he told me that he wouldn't come here unless I would fight here. So he's landing today, first time in Poland in 30 years. And yeah, this one means a lot. Chodzę, gadam, szczekam, krzyczę, a na walkę nie zasłużyłem. Wiesz, za dużo wygranych, za wcześnie na tą walkę. Jak zrobię te 7-7, no to kto od tego będzie zaskoczony? No to śmiech na salę by był, ale jak chcę, no to niech to robię. No, ja się zgodziłem na te 80, będę 80 robił. Jak chce 77, to niech da w odpowiednim czasie znać, zrobimy te 77, żeby nie było później, że on zrobił te 77, a ja 80, tylko głupota, uważam za głupotę. Wiesz, nie chcę mówić hop, dopóki nie przeszkodzę, tak?
chciałbym szybko wygrać, bez kontuzji, bez niczego. Andrzej to bardzo dobry zawodnik, także więc jestem przygotowany na wszystkie 15 minut. A jak Bóg da, pójdzie dobrze, no to siądę z drużyną, pogadamy o tym, jak będzie taka propozycja też, czy podejmujemy to, idziemy po ten pas w grudniu, czy nie i zrobimy, ale jak na razie sfokusowani na 20. Andrzej. Fajnie wrócić po 11 latach do Rzeszowa i zawalczyć w walce wieczoru. Duma dla mnie wielka, na pewno nie zawiodę, dam z siebie wszystko, tylko się cieszyć i czekać na sobotę. Każdy mówi o tej wadze, tak zagadkowo powiedziałeś, będziesz to 7-7 robił? Zobaczycie, wiecie, że jestem nieprzewidywalny i jestem showmanem, więc czemu nie? Może tak, może nie. Powiedz mi z tym Mamedem, to prawda, że Muslim dzwonił? Bo ja to dobrze zrozumiałem? Nie dzwonił, tylko na relacji mu napisał, że weź poproś Andrzeja, żeby podpisał kontrakt na walkę. No i Mamed tam powiedział, to Muslim, to ja nie mogę, to coś tamtego, że to ty go tam musisz, wiesz, prosić i tego, nie. Takie ogólnie podtrzepywanie, wiesz, szukał po prostu gdzieś tam atencji u Mameda, żeby Mamed po prostu na mnie wpłynął, czy coś, wiesz, o co chodzi. Ale to przyznasz w końcu, że zasłużył on tę walkę, nie tylko medialnie? No nie, no wiesz, no to jest moje zdanie, ale to wiesz, no ale to czego mam zmieniać zdanie? No wydaje mi się, że nie zasłużył, że go ją wyszczekał, no ma tą walkę, no i tyle, no wiesz o co chodzi. Ciężko tutaj jakoś to jeszcze dalej brnąć to wszystko, nie, no ja już wiesz, nie mam sensu się wypowiadać dalej na te tematy, bo jest ta walka klepnięta i wiesz, i teraz no może tak potrzebować, że mnie prosił, że to, że tamto, czy ją wyszczekał, czy zasłużył, no to już jest tylko, wiesz, moja opinia, no jest klepnięta, jest podpisana i tyle, no jest walka. I injured my shoulders in 2 times. When I fight with Phil, I fight with my shoulder bad. In my last fight, in my vision, I still win that fight, but in second round, I have a more injured here. But now I'm ready. I'm ready for this fight. I'm strong. I'm recovery very good now. I hope you win Saturday. Simon is a good fighter. I train a lot for this fight. I'm ready for him. I think my distance is good for this fight, so I think my jiu-jitsu is better. I think in my mind it's a good fighter for me. You know, if I win this fight, I have a name in my head for the next, and I will talk in the octagon. I'm going after 1 win, so I'm on 1 win streak. The last fight I count like I win it, so now I come into the second fight. I didn't lose that fight. Count how you want. I watched it about 100 times. I didn't lose that fight. And I just get the letter from them how the judges should score the fight. You read that letter and you not give that fight to him. It's a big fight. I think he's one of the best. That's why he's on the top. He's on a 5-fight win streak, and I'm here to upset Polish people. Andrzej looks quite big, and it will be interesting. I think Andrzej got a little bit advanced. I think a little bit better position, but Tulshaev can surprise with his striking. So we'll see. I'm looking forward to watching that one after my fight. Słuchaj, robię 7-7, a mogę bić się z każdym. Wyżej i niżej. Ale były jakieś rozmowy? Było chwilę, wiesz, tylko wymiana informacji, ale zostaliśmy, że nasza walka jest przy 7-7, chłopaków 80, no tak jak mówiłem wcześniej, weź czego 3 razy C. Cena czyni cuda. No kurczę, powiem ci, walka bardzo bliska. Też mi się wydawało, jak oglądałem tą walkę spod klatki później, że minimalnie na Freminasa powinna być ta walka. Na razie moja najbliższa przyszłość to jest Freminas i McDonald's, bo... Ci zadziałało to zupełnie motywująco, w ogóle nie było chwili załamki, tak naprawdę od razu wróciłem na salę i te przygotowania tak naprawdę trwały po przegranej walce, tak naprawdę zacząłem przygotowania do tej walki. Antos i chyba powrót trenera. Trener Andrzej wrócił do nas na salę, od razu jest inna atmosfera, jest wszystko na swoim miejscu, także będą fajerwerki na pewno w sobotę. No to było spowodowane kontuzjami, którymi walczyłem, żeby wrócić. No i jestem. A jak w ogóle oceniasz tą promocję całej gali? Jesteś zadowolony z tego, czy...? No średnio, muszę przyznać. No trochę mówię, zlitowałem się nad Sebastianem, bo zaczął, ale za dużo wbił na tematy rodzinne i serduszko mi złamał. No właśnie, bo było oko w oko, ale ludzie zaczęli pisać, że z oko w oko zrobił się trochę program Wybacz mi. No nie wiem, czego oczekiwali, czy mówię, to nie są friki, tak? Ja zawsze mam szacunek do każdego, ale mówię, jakby za skóry zaszedł za daleko, no to by mogło coś się zadziać, ale no mówię, ja nie jestem z gości, którzy, że tak powiem, szukają na siłę jakichś
niepotrzebnych sprzeczek, tak? Sport promujemy, a nie freakowe jakieś federacje i inne badziewia. Z mojej strony mogę powiedzieć na pewno, że to nie będzie łatwa walka dla niego, bo to będzie przeprawa, jaki nie miał. Jestem przygotowany w 100%. Długo pracowałem na tym, żeby wrócić w ogóle do klatki i zrobiłem świetną formę, także ja chcę jeszcze coś udowodnić i chcę jeszcze się rozpędzić. Mój trener zawsze powtarza, presja to przywilej, więc tylko i wyłącznie traktujemy to jako napęd i chcemy dać dobry show i zaprosić do zakupu PPV. No i druga sprawa, dzięki temu, że mamy drugą walkę, już od drugiej walki, pewnie może i od pierwszej, będzie sporo kibiców na trybunach, więc kochani, obiecuję, nie zawiodę. Zostaną kibice do końca? Nie, no moi kibice zostaną, chyba że Bossman opuści łajbę, czyli ja wyjdę i pójdziemy świętować na rzeszowski rynek, to wtedy możemy wyjść, ale chyba poczekamy do końca. Myślę, że jeśli podsumowalibyśmy też bilety, które zostały zakupione od mojej ekipy, ale nie bezpośrednio przeze mnie, to myślę, że 900, 800, coś w tych rejonach poszło, bo też osoby nie wiedziały o moim angażu, albo też chciały się zabezpieczyć wcześniej i zakupiły bilet przez stronę internetową e-bilet, więc myślę, że coś koło tego, ale myślę, że 1000 biletów bym przekroczył, bo codziennie, nawet dzisiaj śmialiśmy się z trenerami, dostaję zapytania o bilety, więc taki rzeszowski Arek Wrzosek bez powiązań kibicowskich może być. On to robi na grubo. Nie mów grubo. Nie na grubo, to żeby troszeczkę mnie podlało, Nie. a dopiero będę zbijał. Jaką metodą zbijasz? No nie wiem, potrufam troszeczkę, ale tak do 3 minut, bo potem mam kolkę, no zobaczymy. No i kole 0 będę pił, 2 kole 0, no i spanie, no i tyle. Jakby w lezie nie miał z kim, to są godowe, nie? Ja też lubię na bitkę wyjść, także... Już się spociłem. Jeszcze 5 sekund. Jeszcze 5 sekund. Jeszcze 5 sekund. Ile tych 5 sekund? Ile przerwa? Gdzie jest ten Bosacki? To kończy. Jak oceniasz umiejętności? Znaczy to byłoby śmieszniejsze, jakby on nie udawał, że coś umie, no. Drugie kolano. Dobrze, jeszcze raz. Dobrze. Zdradzić, ile robiłeś? Nic nie robiłem. Daj sobie kurwa spokój, no ja powiedzieć tak truć kurwa z tą wagą, daj sobie spokój. Nie robiłem to co w kontrakcie. Po co mam robić te 7-7? Nie wiem, tak mówiłeś to. Ja sobie mogę mówić, wiesz. Dobrze, to wiesz, menadżer mi powiedział wejść kurwa na ziemię, a nie będę kogoś się wiesz. Muslim Tulszajew. Nie no, 7-7 chciałem. Kurczę, no. 7. Czekaj, no nie ma wagi, musisz nagrać. 79.7. Szukacie Andrzej? No nie mnie, raczej swoich kibiców i ludzi z środowiska MMA, także więc ja to już wiesz, wiedziałem, że ten 7-7 nie będzie. Za takiego głupiego tego nie ma, wiesz. Andrzej to mądry chłop. Dziękuję bardzo. Dzięki. No wy denerwujecie Andrzeja, zostawcie go, ja nie wiem czemu wy go denerwujecie. Myślę, że tutaj jestem ja jedyną osobą, która go lubi. A wy wszyscy tam dajecie jakieś pytania, wystawiacie go tam przed fanami, tak. A on jeszcze tak nie umie gadać, to sam sobie w kolano strzeli na każdym wywiadzie. Już w domu mi mówią, że bardzo się cieszę, jak jego zobaczę w telewizji. Niż kogoś po pracy, wiesz, chodzi do domu. Ja ci mówię, naprawdę mam tak w domu, był taki temat. No nie wiem, no, lubię go, ja nie mam nic do niego. No. Za osiągnięcie sportowe, za to, że można coś powiedzieć i on od razu... Wytarty jesteś suchy, nic tam nie ten? Łańcuszek? Nie, no dobra, zobacz. Nie ma sensu. 67 powinno być, 66 300. Idziemy ten, tylko uważaj, żebyś się nie potknął. Hop, i łapy do góry. 62 600.
No nie zmienia się. Czyli to idziemy tam, nie? Idziemy. Teraz poszedł kilogram. Dopiero teraz się odblokowało, tak to już po 6 zabieram. Na tym etapie nie robicie wagi dalej, Sebastian traci 30%. Tak? Jeżeli zrobicie wagę do godziny 13, to traci 10%. Tak to wygląda. Robimy. Powiem po zwycięstwie, po przegranej oczywiście nie powiem, po zwycięstwie powiem wszystko, bo to jest dłuższy temat, nie? Na dłuższą rozmowę. Osoby, które były tam ze mną widziały, że walczyłem do końca, też Wojsław Rysiewski widział, że próbowaliśmy do końca, no ale tu jest temat na dłuższą rozmowę i nie chcę się tłumaczyć. Pokazałem charakter, że mogłem się wcześniej poddać, mogłem tego nie robić, mogłem nie brać tej godziny, mogłem powiedzieć najzwyczajniej przepraszam i nie robić dalej. Ja do samego końca walczyłem i wierzyłem, że ze swoim teamem to zrobię, no ale waga się zatrzymała. No i co, czasu nie cofnę, a mogę dać dobrą walkę. Pokazałem tam, siedząc w tej saunie już bez wychodzenia, że mam charakter, którego też nie braknie w walce. I to tylko i wyłącznie dało mi takiego kopa, że robimy to. Marcelku, nie słuchaj. Powiem szczerze, że bardzo go rozumiem. Nie mam żadnych pretensji do niego, bo wiem, jaka to jest ciężka praca. Wiem, że nie zrobił tego specjalnie, ponieważ takie rzeczy się zdarzają. Wiem, że robi też dużo wagi, ja też robię i po prostu może gdzieś tam organizm się przyblokował. Totalnie nie mam do niego żadnych pretensji. Oczywiście wyciągnąłem bardzo dużo wniosków i metody też trenowania, naprawiłem głowę, bo to głównie chodzi o głowę, więc mam nadzieję, że tym razem będzie wszystko dobrze. A powiedz, trochę zniknąłeś z social mediów, czy... Tak, powiem szczerze, że do tej walki chciałem się skupić w 100% na walce, bo jestem po porażce. Może tym pokazuję też nawet dla siebie, może nie dla wszystkich, ale że zależy mi żeby być i trwać w KSW, więc zostawiłem, że tak powiem, pierdoły na bok, bo to są pierdoły, jeżeli chodzi o media, a skupiłem się typowo na sporcie. Co poszło nie tak? Powtóreczka z Francji, robię 6-7. No i mówię, no musi coś być takiego samego, nie? Oczywiście żartuję, no nie chcę się tłumaczyć, dostałem 7 tygodni, wziąłem walkę w zastępstwie. Ja wiem, jak dużo też zrobiłem, żeby zrobić tyle, co zrobiłem, chociaż ten limit 67. Mogę mieć tylko żal do siebie tak naprawdę, że jak się godziłem na tą walkę, to gdzieś nie poprosiłem o ten catchweight, wiedząc jak dużo ważę i mam pretensje tylko do siebie tak naprawdę, a zrobiłem co w mojej mocy, żeby zrobić limit 6-6-3, nie udało się. Ale tak jak napisałem gdzieś tam u siebie na socjalach, oddam jutro, naprawdę oddam, jestem nastawiony, głowa jest nastawiona na petarda walka, więc kurde, do zobaczenia. Staszka już ma na rozkładzie Sepka Rajewskiego. Krystek zawsze daje emocjonujące walki, czego był kiedyś dowód tej niesamowitej walki z Makaronem. No tak, jak najbardziej. Zresztą wiesz, tutaj Krystek jest z niedalekiej Dębicy miasta, też Mateusza Worka, więc na pewno będzie fenomenalny pojedynek. Krystian też jest taki skromny, jak Mateusz? Nie, Mateusza nikt nie pomije tą skromnością. Przychodzi chłopak, który miał szansę dostania się do UFC, też mocnym rekordem 11 chyba 2-11-3, Lemańkut. Kurczę, sam jestem ciekaw tego pojedynku. To jest też wyzwanie, które może przybliżyć Sergiusza do walki o pas. Adaś, wiesz co, miał wiele perypetii. Raz była ręka, potem coś strzeliło w barkach. Już był przymierzany do walki z Krzysztofem Głowackim, niestety też kontuzja zaprzepaściła jego powrót. No miejmy nadzieję, że tutaj blisko jest tak naprawdę Skrosna koło Rzeszowa, rzesza kibiców i Adaś naprawdę sprawi tak naprawdę niespodziankę, bo myślę, że wszyscy stawiają na Dreczkowskiego. No nareszcie doczekaliśmy się gali KSW w Rzeszowie. To są dla mnie ogromne emocje, bo tutaj mieszkam, tutaj wychowuję swoją rodzinę, swoje dzieci. Niesamowite emocje. Wracam tutaj po 12 latach, gdyż ostatnią walkę tutaj stoczyłem w 2013 roku. Bardzo się cieszę, że będę mógł się zaprezentować swoim kibicom u nich w mieście. Nic nie zrozumiałem żadnego słowa, które prasa do mnie mówił.
Prawdopodobnie to był język portugalski, także no nie znam tego języka, nic nie zrozumiałem. Nie ma to dla mnie żadnego znaczenia. Ja nie dam się wyprowadzić z równowagi. Ja mam być groźny, agresywny w klatce, a poza klatką mam być pokorny jak baranek. Przed nim było piąteczki, na scenie nie było piąteczki. Po zejściu ze sceny Ricardo poczekał na mnie i tam przybiliśmy piąteczkę. Poznaliśmy się z Andrzejem parę miesięcy temu przez zawodnika Karola Wesslinga. No i tak zaczęła się nasza współpraca. Andrzej przyjeżdżał do mnie do Warszawy, trenowaliśmy razem. Coś nowego w sztabie trenerskim i w zmianach w przygotowaniu u Andrzeja. Mam nadzieję, że będziemy z walki na walkę pokazywać lepsze możliwości Andrzeja, bo jest ogromny potencjał w nim. Jestem trenerem, który spina wszystko w całość. Jest trener Witek, który odpowiada za stójkę, ja odpowiadam za całość przygotowania pod MMA. Andrzej u siebie, no jak, nie mogło być zabraknąć Andrzeja w Federacji KSW w Rzeszowie. Świetny pojedynek, naprawdę już jest napompowany do granic możliwości, więc jutro zobaczycie fajerwerki. O to możecie być spokojni, bo ten pojedynek na pewno wzniesie się na wyżyny, udowodni, że Andrzej nadal jest numerem 1. Długo go obserwuję, znam i wiesz, te klepanie po tym i tam krzyczenie, otwieranie klaty. Nie jestem tego rangu zawodnik, który jakoś, no nie wiem, żeby to jakoś robiło na mnie jakieś wrażenie. To jest właśnie Iras Khizriev. Miał walczyć z Kazieczko, ale niestety pojechałem na wakacje, zostawiłem go 1 tydzień samego, miał nic nie robić, tylko trenować, no i wylądował jak drugi killer, nie? Publika była głośna, Rzeszów, historyczna gala, no trochę smutno będzie jutro ich trochę zawieść, bo ja mam inne plany, także więc nie wiem, ale może się też wydać, że moje imię też będzie tam wykrzyczane, także będę miał też fanów, będzie fajnie. Nie mogę się doczekać, naprawdę. Koledzy kupili bilety, czy boczne wejście będą wchodzić? Tak i tak. Life is hard, you know. When you believe, everything possible.